pierwszy zwierz już jest. I doprawdy zaczynamy odcinek od wejścia na ambonę. I zamiast się z Wami przywitać, to już nagrywam zwierzynę. Ale zaraz do Was wracam, spokojnie, zaraz się zobaczymy. Daszbur, witam Was. Już z ambony. Dzisiaj odcinek, nie wiem jaki będzie długi. Jeżeli będzie za długi, to musicie mi wybaczyć, dlatego że dzisiaj będziemy polować długo. Jesteśmy sami, jestem tylko ja i Michała nie ma, Mariusza nie ma, więc wybrałem się na polowanie. Na początku muszę Wam powiedzieć, że cel polowania jest bardzo szczytny, dlatego że dzisiaj dostałem kilka telefonów, że dziki zaczęły atakować buraki cukrowe, więc sobie na tych burakach posiedzimy. W tej chwili jesteśmy na uprawie koniczyny pod lasem, nie bez kozery. Widzieliście już w szarakach, tylko dochodziłem, to gdzieś spod ambony wyszedł i powolutku pokicał w stronę lasu i teraz sobie siedzi za kamerą. Ale na dole, w tym lesie, na samym dole płynie rzeka. Jest tam woda, jest dzisiaj bardzo ciepło, ogólnie jest 25-27 stopni. Mamy czerwiec, więc u nas w Dolnośląskim polujemy w czerwcu na dziki, rogacze, drapieżniki, czytaj lis. Stąd nie bez kozery wabik, pisk myszy ze mną. W kieszeni jeszcze drugi wabik. Czekajcie, gdzie ja go mam. Gdzieś go tu mam, już Wam pokazuję. Kniazienia szaraka, więc mamy ze sobą. I polujemy na jelenie, łanie dwuletnie. Zaznaczam, nie 3-letnie, nie 4-letnie, nie 5-letnie, dwuletnie. Dzisiaj jest też taki dzień, że i na dziki chyba powiedziałem, że na dziki polujemy. To dziki to wiecie. Dzisiaj jest taki też dzień, że jakby taki ostatni, kiedy mogę spokojnie tą łanię sobie strzelić, ponieważ nigdy bym nie oddał łani dwuletniej do punktu skupu, ponieważ to mięso teraz jest naprawdę pożądane. Zapasy w zamrażarce się skończyły. Chodzi tutaj o jeleninę, o w zasadzie cielęcinę jelenią, bo widzieliście w lutym, marcu jeszcze polowaliśmy, na odcinku były polowania na jelenie, więc strzeliliśmy tam parę cielaków, ale to już się kończy i teraz jeżeli bym strzelił taką łanię dwuletnią, to w życiu nigdy nie oddałbym jej do punktu skupu, tak? Tylko strzeliłbym ją po to, żeby na użytek własny wziąć. Ale za chwilę wylatujemy do Afryki, więc mam jak ostatni dzień, ponieważ zawsze ta tusza strzelona zwierzyny powinna powisieć w chłodni. Pamiętajcie o tym. Powieście ją do chłodni, niech ona, jeżeli nie macie możliwości, pogadajcie ze skupowym, niech ona tam powisi. U mnie jeleń to wisi w granicach, nie chcę Was skłamać, ale tak 10-12 dni. Wtedy on idealnie kruszeje. Minimum powinien wisieć 5-7. To jest takie minimum. I dziś, jeżeli by nam święty Hubert podarzył łanią, może nam podarzyć jeszcze bykiem, szpicakiem, ale nie mam w odstrzale i nie będę strzelał byków szpicaku, bo dla mnie to jest bez sensu, to totalny bezsens. Tylko jedyny argument to jest argument kulinarny. Ale mojego byka szpicaka może zastąpić równoznacznie łania dwuletnia. Jeżeli bym taką łanię strzelił, to dzisiaj mogę powiesić do chłodni, ona sobie odwisi, w piątek będzie czas na to, żeby ją oskurować, rozebrać, czy w sobotę przygotować, spakować pięknie próżniowo, zapakować do zamrażarki i mieć świeży zapas jeleniny. No ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ale dzisiaj też jest odcinek taki trochę testowy. Już Wam pokazuję, co my tu mamy. Mamy Pulsara Duo, przystrzelany, oczywiście byłem na strzelnicy, zamontowany na montażu łuszczka. Zwróćcie uwagę, jak on pięknie, niziutko tutaj siedzi. To podcięcie na montażach łuszczka jest genialne. Możemy wtedy dzięki temu tą lunetę troszeczkę dalej cofnąć. Zamontowany, przystrzelany w punkt dosłownie. To jest wersja, słuchajcie, bo ja nie chcę Was skłamać, Duo, Thermion Duo, czyli mamy w jednej opcji lunetę termowizyjną i lunetę dzienną. Tutaj mamy taki wizjerek, można go sobie zamknąć, cyk, zamknięty, można go otworzyć i mamy lunetę dzienną. Po co ta dzienna? Nie wiem. Jakby Pulsar zrobił Duo w formie C50 z Thermionem, rzucili w takie urządzenie, no to są nie do pobicia. To są nie do pobicia. Zakładamy iluminator, mamy Thermonocto, produkt absolutnie topowy, absolutnie byłby topowy. Natomiast my dzisiaj na warsztat bierzemy tego Duo.
Przetwornik 640. No słuchajcie, Pulsar to Pulsar. Ja nie będę o tej marce za dużo mówił, dlatego że Wy wszyscy tą markę dobrze znacie. Jest to pierwsza marka obok ATN-a, która wchodziła na rynek. Jeszcze nie było takich marek jak Part, jak Infiray, nie było. A Pulsar już na rynku był i no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że produkty marki Pulsar mają najmniej tracą na wartości. Jeżeli chcecie go sprzedać po jakimś czasie, nie wiem, po roku, po 2 latach, ubytek wartości na marce Pulsar jest zdecydowanie najmniejszy. Więc tą 640 sobie dzisiaj przetestujemy, dzisiaj popolujemy długo. Zobaczycie nagrania, postaram się coś nagrać oczywiście z lunety dziennej, żebyście to zobaczyli i najważniejsze termo. Z drugiej strony, od razu Wam powiem, jeżeli byście nabyli takiego termiona duo, to musicie osobno przystrzelać lunetę dzienną i osobno musicie przystrzelać termo, tak? To od razu Wam mówię, bo ja to sprawdziłem. Po przystrzelaniu lunety opcji dziennej, powiedzmy, no to nie pasowała tutaj, no termo nie strzelało tak samo, ale oczywiście po ustawieniu, po przystrzelaniu obydwie funkcje strzelają tak samo, więc można używać to w ciągu dnia. Kwestią dyskusyjną jest to, że z tej opcji dziennej no w Polsce za bardzo nie można polować, tak? Ale to niech każdy sobie oceni samemu, tak? Ktoś zapyta, ty, a czemu nie pokazujesz broni, tak? No słuchajcie, będziecie pisać w komentarzu, no nie pokazuję, bo YouTube, algorytmy YouTube'a mi obcinają zasięgi, więc nie ma broni, jest sam celownik. Polujemy dzisiaj oczywiście, jak widzicie, z montaż pod blazera, więc standardowo R8 testowa, którą widzieliście na odcinku z cheatą i do tego w tej chwili jest założony Zeiss VaryPoint 31256, zresztą który też widzieliście, profesjonal zwykły, 308 kaliber, amunicja RWS-a Unii, no i tyle, już nawet oczywiście jest niezaładowany. Siedzimy na uprawie kończyny, ale zanim bo jeszcze jeden sprzęt będziemy testować dzisiaj, ale to zaraz Wam powiem, bo widzicie, ja teraz, żeby mi nie uciekł wątek. Siedzimy na uprawie kończyny, która nie była siana jako wsiewka na przykład do innego zboża, była w czystym siewie. Jeżeli jest kończyna siana w czystym siewie, to jest minimum 2 lata, a powinna być moim zdaniem 3. Więc tu przez 2-3 lata będziemy mieli przepotężnie wspaniałą bazę żerową dla zwierzyny. Na tą kończynę będą chodziły jelenie, daniele, sarny, dziki. Będzie wychodzić nam tutaj wszystko. Jak widzicie za mną, ona dopiero wschodzi, ale tu już na pewno sarny wychodzą na 100%. Później Wam pokażę, za kamerą jest las, skarpa w dół i na dole płynie rzeka. Drugim urządzeniem, które wzięliśmy dzisiaj na warsztat, jest absolutnie topowa nowość i będziemy to używać jako spotera. Termowizor Part. Słuchajcie, nie chcę przekręcić nazwy, a tu jest napisana TA6235 i uwaga, LRF. A co to znaczy? Termo z dalmierzem. Ja już Wam wspominałem wielokrotnie, że dużo lepiej mieć dalmierz w przypadku termowizji, bo w noktowizji to nie średnio potrzebne. Noktowizja pokazuje ten obraz bardziej naturalnie, że tak powiem, natomiast termowizja to już jest typowy obraz cyfrowy. I w przypadku termowizji ten dalmierz zdecydowanie lepiej mieć w spoterze, czyli w urządzeniu, którym obserwujemy. Tu jest dalmierz wbudowany w tym miejscu, więc w momencie, kiedy patrzymy, włączamy dalmierz, mierzymy dystans. Mamy model najwyższy z tej serii, o który jest obecnie dostępny. Obiektyw średnicy 35 mm, czyli no już naprawdę dobry. Ja uważam, że do łowiectwa powinniśmy wykorzystywać, żeby w miarę dobrze widzieć, minimum 19. 15 ok, ale to już różnica między 15 a 19 jest widoczna. Natomiast tutaj w przypadku tego parda mamy obiektyw 35. Elektronika, matryca 640, bardzo fajny wyświetlacz, duży wyświetlacz, urządzenie lekkie, małe, no mi to strasznie spasowało, bo jest naprawdę mały, lekki, ma dalmierz, który działa tak samo jak w nasadce 007
I przede wszystkim ogniwo 18650, czyli bardzo popularne, możecie wymieniać, mieć te ogniwa, macie je na pewno w latarkach, macie je w noktowizorach, macie je w termowizorach, więc uniwersalne, mega. W dalszym ciągu nie poszli po rozum do głowy i nie wbudowali karty jakiejś pamięci. To mnie irytuje mnie to, bo wypuszczają urządzenie całkowicie nowe, nie można było tu wbudować takiej karty, karty pamięci budować się nie da, ale nie można było budować pamięci wewnętrznej. Ja jak wychodzę nagrywać dla Was, to muszę o tym wszystkim pamiętać. I też, no jest, włożyłem. Myślałem, że nie ma. Więc powinni to zrobić, tak? Urządzenie jest świetne, do ręki, malutkie. No zobaczymy. Czas pracy w przypadku akumulatora 18650 nie ma wielkiego znaczenia, bo wymieniacie go 2 sekundy, więc macie, nie wiem, jednego w kieszeni, drugiego w urządzeniu, więc spokojnie sobie to pochodzi. Kilka godzin. Detekcja. Dla mnie, jak sprawdziłem to w terenie, detekcja, nie 700-800 metrów bez żadnego problemu rozpoznajemy, co jest i co mi ogromnie pasuje w tym urządzeniu, to przede wszystkim pole widzenia jest ogromne. Słuchajcie, jest naprawdę duże. Jak patrzycie, to widzicie szeroko, nawet wchodząc do lasu, a jeżeli macie obwód leśny, wchodzicie z termowizorem w las, możecie spokojnie obserwować. Jak macie startowe powiększenie duże, powyżej 3, no to macie ten obraz bardzo blisko i drzewo, które stoi przed Wami na 15-20 metrów, zabiera Wam cały obraz. Więc dzisiaj sobie się pokręcimy z pardem, na broni przełożymy pulsara, Waypointa ściągniemy i pójdziemy zobaczyć na buraki. Oczywiście zasiedliśmy tutaj ze względu, ja tu dawno nie byłem i tak sobie mówię, a sobie siądziemy, posiedzimy, zobaczymy, może tu wyjdą dziki, może tu wyjdą jelenie. Jelenie bardzo często tu wychodzą, za nami już są pola uprawne, duże pola, więc ta zwierzyna z tego lasu idzie w pole. Uważam, że dzików już w lesie za bardzo nie ma, chociaż pod dęby zaglądają, natomiast większość dzików jest u nas w rzepaku. Także taki przydługawy początek, ale żebyście wiedzieli, co dzisiaj testujemy. No i tyle. Jeszcze pozwolicie, że Wam powiem jeszcze jedną rzecz, tylko sobie w międzyczasie, bo jeszcze nie załadowałem broni, a nie będziemy robić żadnego cięcia, bo mi się to później łatwiej montuje. Ja sobie tylko przeczyszczę sprzęt, bo lornetkę oczywiście mam. Słuchajcie, płyn. Ostatnio muszę ten daszek tak, słońce razi. Słuchajcie, ostatnio Wam pokazywałem ten płyn, on jest po prostu świetny. Ten Optic Target jest rewelacyjny. Ja przemywam nim okulary, słuchajcie, termowizję, noktowizję, lornetkę, przemywam nim lunety. No naprawdę produkt Gunbrokerowi wyszedł rewelacyjny. Koszt żaden, bo taka butelka, ona nie ma pojemności, jest chyba 100 ml, kosztuje 20 chyba 2 zł, więc no śmieszne pieniądze, naprawdę, a jakość obrazu jest nieporównywalna. Sobie pryśniemy i ja będę z Wami gadał i sobie będę przecierał lornetkę moją, później lunetę przetrę. Słuchajcie, ten odstrzał letni jeleni to wywołuje kontrowersji sporo. Już Wam mówiłem Wam w odcinku jednym, gdzieś tam na jakimś forum coś tam napisałem. Natomiast ja nie uważam, i powiem Wam tak, w kole, w którym tych jeleni jest do strzelenia, nie wiem, 5, 10, no to jest oczywiście kontrowersyjny i chyba nie jest tak bardzo potrzebny. Natomiast w przypadku, gdzie my tych jeleni mamy naprawdę dużo, szkody od tych jeleni mamy bardzo duże, to nam ten odstrzał letni jeleni pomaga, tak? A z punktu widzenia kulinarnego, no skąd można jelenia wziąć w czerwcu, lipcu? No nie ma, po prostu nie ma takiej możliwości, a dzięki temu, że ten odstrzał mamy, możemy sobie strzelić jelenia najwyższej jakości, bo nie strzelamy byka starego. Zresztą my teraz są w fazie nakładania wieńców. Strzelamy łani starej. Zając już przyszedł teraz do kamery, zaraz Wam go pokażę. Już wrócił z powrotem do ambony. Nie strzelamy łań starych, bo nie możemy, bo nam prawo zakazuje. Ale łania dwuletnia, która jeszcze 4 miesiące temu była cielakiem i każdy mógł sobie ją spokojnie w lutym strzelić jako ciele, no to teraz możemy strzelić spokojnie jako łanie. Tylko pamiętajcie, Wy musicie być pewni, nie na 100%, jak strzelacie, nie na 200%, że ta łania ma 2 lata. Dlatego, że w momencie, kiedy strzelicie łanię starszą, po pierwsze jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że osierocicie ciele, ale co gorsze, to tak samo jakbyście rogacza strzelili w marcu. Słuchajcie, tam jest napisane, polujemy na jelenie łanie dwuletnie. Jeszcze raz powtórzę, nie
3-letnie, nie 5-letnie, nie 8-letnie i nie jeleniołanie, tylko tam trzeba doczytać. Jeleń, łania 2-letnia. I tu trzeba być w 100% pewnym, trzeba rozpoznać, co nie jest wcale takie proste. Na jednym z odcinków wcześniejszych widzieliście, że tam można było spokojnie strzelić. To była starsza łania, młodsza łania. Nie, to będziecie dopiero widzieć, sorry. Słuchajcie, już wam zdradzam, co będzie w następnych odcinkach, przepraszam, ale okej, ale to było kręcone w paju, więc nie mogliśmy strzelić. Dobra, nie będę mówił. Natomiast najprościej rozpoznawać, jak wychodzi chmara. Albo wychodzi łania, zeszłoroczna łania i na przykład ciele. Jak wychodzi jedna pojedyncza, to trzeba się drapać po głowie. Co to jest, tak? Czy to jest taka łania, czy to jest tak, czy ona ma 2 lata, czy ona może ma 3. No, ja naprawdę poluję dużo. Ja naprawdę tych jeleni strzeliłem masę. I ja sam się zastanawiam, w biały dzień, widzicie, że u mnie te jelenie godzą w ciągu dnia. Więc sam się zastanawiam i drapię po głowie, czy ja ją mogę strzelić. No dzisiaj, no zobaczymy. Jeżeli wyjdą, no to postaram się wam to oczywiście nagrać i opowiedzieć. I ewentualnie, jak będę pewny, no to strzelimy. A jak nie będziemy pewni, to strzelać nie będziemy. Dobra, pokażę wam tego zająca, bo już zaraz nam tutaj po drabinie wejdzie. Powiedzcie sami, czy to nie jest wspaniały widok, tak? Szarak, przepiękny. Tu czasami się kogut lubi pokazać. Zwierzę drobne jest. Mamy teraz możliwość polowania z noktowizją, z termowizją na drapieżniki. Wykorzystujmy to, redukujmy. Mamy czerwiec, więc wabiczek w rękę i myszka. I jeżeli będzie przechera, to będziemy go strzelać. Jeżeli będzie łania 2-letnia, będziemy strzelać. Będzie piękny rogacz. Musi być naprawdę wyjątkowy, będziemy strzelać. Będą dziki, albo uznam, że są to dziki do odstrzału, będziemy strzelać. Więc przed nami jest naprawdę fajne, zapowiada się fajne wyjście. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiatr mamy idealny, bo wieje od lasu w stronę pół. Także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko prosić świętego Huberta o wystawienie zwierza. Będzie zwierz, do Was wracam. Nie powiedziałem Wam jeszcze o jednej rzeczy. W tym termionie, czyli w termionie duo, został zmieniony zakres regulacji ostrości. Pewnie dlatego z punktu widzenia konstrukcyjnego, że tutaj mamy tą część dzienną i teraz tą ostrość regulujemy tutaj. Wcześniej była na okularze i chodziło to trochę ciężko, nie będę ukrywał. No, z jednej strony dobrze, tak? No, bo się ta ostrość nie przestawiała od noszenia na plecach. Natomiast teraz to jest dużo bardziej wygodne i fajnie, że mamy i z jednej strony, i z drugiej strony, więc i dla strzelca praworęcznego, i dla strzelca leworęcznego, co jest naprawdę świetne. Więc to taka zmiana. Reszta elektronika została tak jak w poprzednich. Co tu mamy napisane? Made in Litwa, więc zrobione na Litwie. Słuchajcie, ma swój numer, założyłem, wygląda jak luneta, no i jest lekki, jest naprawdę lekki, włożone są 2 baterie, więc jest naprawdę lekkim, lunetą lekką. Przetwornik 640 roboty robi, 2 baterie, spoko, długo pochodzi. No cena możecie sprawdzić u nas na stronie, możecie wejść i zobaczyć, bo na stronie u nas jest dostępny, więc jak ktoś uzna, że ten test, który zrobiłem, jest dla niego, przekonuje go, no to jak najbardziej można u nas nabyć. Słuchajcie, jakieś muchy latają, znaczy muszki jest tego nie tysiące, miliony. Ale u mnie nie ma komarów. Wiele osób mnie pyta, jak sobie radzisz z komarami i kleszczami. U nas w Kotlinie Kłodzkiej nie ma komarów. To jest ewenement, że ktoś tam jakiś komar się pokaże. Natomiast ogólnie ich nie ma. Natomiast kleszcze na mnie nie siadają. Tyle co ja chodzę do lasu, tyle co poluję, mam kontakt ze zwierzyną strzeloną, na mnie te kleszcze nie siadają po prostu. Dobra, koniec gadania.
będzie zwierz, to do Was wracam. No i jest zwierz. Tak jak Wam mówiłem, jelenie to u mnie wychodzą za dnia. Proszę. Dystans absolutnie nie do strzelenia, ale to jest łania, która, można powiedzieć, stała uczestniczka sudeckiej Ostoi. Nagrywałem ją, już w 2 odcinkach była, pojedyncza. To jest typowa łania dwuletnia. Ja ją mam już rozpoznaną dosłownie od A do Z. No i sobie gdzieś tam wyszła i skubię tę kończynkę. Nawet by mi jej było żal chyba strzelić, powiem Wam, że już tyle razy ją widziałem, tyle razy nagrywałem. Czasami tak jest, że człowiek się zastanawia, czy strzelić, czy nie. Skoro jak już ją strzelimy, to już nie będziemy nagrywać. A tak to można przyjść, znów jutro, pojutrze i można ją nagrać. No chyba że jakiś kolega z koła przyjdzie i ją strzeli. Żalu nie będę miał, bo sam bym ją mógł strzelić. Więc ja w ogóle nie z tych, którzy później mają jakieś pretensje, że ktoś strzelił czyjegoś dzika albo czyjegoś byka. No nie, jest łania, ewidentnie łania dwuletnia, przeze mnie rozpoznana, więc spokojnie można byłoby tą łanię strzelić. Ale po pierwsze jest za daleko, a po drugie jeszcze czas. Może coś innego wyjdzie pod tą ambonę. Poczekamy. Tu mamy naszego starego znajomego, który sobie już siedzi. Widzieliście go? A tu mamy drugiego. Gdzie on tu jest? Powoli. No przed chwilą był. I jest drugi. Fajny widok, co? Naprawdę cieszy. Mi się wydaje, że ten to jest młodszy. Jakiś młody zając. A ten poprzedni dużo starszy. Były jelenie, są zające. Był jeleń, nie jelenie. Jeleń, są zające. Czekamy dalej. Patrzcie, wyszły. Wyszły nam jelenie tu blisko. Znaczy jeleń na razie jeden. Byczek. O, młodziutki. Okłada moim zdaniem drugie poroże. Młodziutki byk. W tuszy niespecjalny, słaby. Ale coś zaczęło się dziać. Kolejne jelenie nam wychodzą. Jeleń, znowu nie jelenie, tylko jeleń. Liczba pojedyncza. Razem łania. No i konia z rzędem temu, żeby mi powiedział, że ta łania ma 2 lata? Czy więcej? Bo ja nie wiem. Przechodzi sobie... O nie, teraz to już wiem, przepraszam. Teraz mamy cielątko. Dobra. Ja nie skupiam się na nagrywaniu, słuchajcie. A tutaj ewidentnie było widać ciele już. Tegoroczne udało się nagrać. Rewelacja. Może gdzieś tu wejdzie z tyłu. Słuchajcie, nagrywam. Skupiam się na nagrywaniu dla Was materiału. Nie patrzę przez lornetkę, patrzę w obiektyw. Skupiam się na tej łanie. Ona na pierwszy rzut oka wyglądała już jako młoda łania, a za chwilę za nią podążył cielek. No przepiękny widok. Dla mnie to takie budujące. Słuchajcie, siedzimy na jednej ambonie. Były lisy, zające, jelenie. Wyszła nam jedna pojedyncza łania, którą moja Halinka, którą już znam. Wyszedł ten byczek, on gdzieś tam sobie zszedł na dół, poszedł w prawą stronę. Była sarna koza, nie nagrywałem, przeszła tylko przez tą kończynę. Teraz wyszła łania z tegorocznym cielakiem. No, nic nie strzelamy,
Broń stoi oparta, nie dotykam nawet, operuję kamerą. No, mega, mega fajny wieczór. Ciepło jest, słuchajcie, sama koszula. No rewelacja, rewelacja. I tak sobie człowiek siedzi i ogląda. Aczkolwiek jak wyjdą dziki, albo wyjdzie lis, będziemy strzelać. Chyba że te dziki to będą lochy z małymi, no to wiadomo, że nie. Ale jak wyjdzie przechera, najbardziej chyba bym chciał, żeby przechera wyszedł. No nic, siedzimy dalej i czekamy. Na razie jest całkowicie jeszcze widno godzina. Za 2:09, 20:58. No i coś się dzieje co chwila, co 10 minut coś nam przechodzi, coś nam wychodzi. Także znowu się widzimy, jak coś wyjdzie, a mam nadzieję, że jeszcze coś się pokaże. Nie zdążyłem powiedzieć, już się pokazało. Już wam pokazuję. W tym samym miejscu, co Maria z cielakiem przeszła, przyszedł nam rogacz. Poglądamy go sobie. Co to za rogacz? Ustawię tę kamerę. No jakiś taki miałkus chyba. Zdążyłem wyłączyć kamery po Wani, po tym co nagrywałem dla Was. Pokazał się rogacz. Skupiłem się na nagraniu, robiłem duży zoom, żeby zobaczyć. Coś tam jest nie do końca na tym prawym parostku. Nam tu wyjdzie, no to będzie spróbujemy go pooglądać. Jak się okaże fajnym myłkusem, to go strzelimy. A jak się okaże, że to nie jest myłkus, no to nie będziemy strzelać. No po co będziemy strzelać, jak mu przerywać hukiem taki piękny wieczór. No ale zobaczymy, może to jest jakiś ciekawy rogacz. No, mamy tu taki wielki krzak. Widzieliście, jak wam zoomy robiłem, tu jest miedza, ale idzie w prawą stronę, idzie tu na tą kończynę, więc ja już się przestawię, tylko już jest taki ruch zwierza. Wszystko wychodzi z lasu, więc ja, słuchajcie, jak się przestawię, to będę skierowany w tą stronę, więc jak cokolwiek wyjdzie z drugiej strony, to będzie mi ciężko nagrać. No ale no nic, jak się pokaże, to spróbuję go szybko ocenić, popatrzeć i ewentualnie go strzelimy. Zobaczymy. Rogacz wyszedł. Czekajcie. Wyłapiemy i popatrzymy na niego. Mamy dużo czasu. Jak to wyostrzy nam. O. I popatrzymy, co on ma w głowie. Selekcyjne, bez szału. Następny jeleń. Według prawa idealny do strzelenia.
jeleń byk w pierwszym porożu. Jak widzicie, już jest na tyle ciemno, że musiałem się przełączyć na tryb nocny. Niestety już nagrywać się nie da. Już praktycznie klapa z nagrywaniem kamerą. Zmieniam Waripointa na Termiona i idę pochodzić. Także oczywiście jak będę montował, to znowu ten głos tam podłożę. Trochę ponagrywałem pardem, trochę ponagrywałem Termionem. No ale myślę, że chcecie zobaczyć bardziej dziki. Więc no oczywiście kamera jest, tak? Jak się coś uda upolować, no to będziemy nagrywać przy świetle latarki już przy zwierzynie. Idziemy zobaczyć na uprawy buraków. Mamy ich tu chyba z 5 czy 6 tych upraw. Więc gdzieś poszukamy tego zwierza. Mam nadzieję, że coś uda nam się dzisiaj upolować na burakach, bo tam widać, tam można ocenić tego dzika. Zboża są na tyle wysokie w rzepaku, nie można zrobić nic tam już. U mnie to już jeleń nie widać w ogóle w rzepaku. Pszenice są już na tyle wysokie, że ja to raczej się na strzał nie zdecyduję. Musiałbym chyba podejść bardzo, bardzo blisko, żeby być w 100% pewnym, że jest to dzik odpowiedni, pewnie na ścieżce technologicznej. A tak to niestety, ale myślałem. A tak to niestety strzelić się na zbożu już praktycznie nie da. Także schodzimy, idziemy do samochodu i bierzemy już broń, pastorał i idziemy pospacerować. Także przejedziemy tylko autem z drugiej strony, od strony upraw z burakami i spacerujemy. Może święty Hubert dziki nam wystawi. No i mamy pierwszego zwierza, którego nagrałem termo. Tutaj macie obraz parda ze spotera. Specjalnie włączam dalmierz. To jest ten byczek, który nam chodził przed amboną w ciągu dnia. Ale mówię, to jeszcze była taka szarówka. Ponagrywam, żebyście mogli zobaczyć, tak? Tutaj mamy dystans około 90 metrów i za chwilkę obraz przejdzie nam na Termiona Duo, żebyście mogli sobie porównać. Powiększenie startowe, przed nim jest nasz zając. Już mamy ten sam jeleń, tylko z pulsara. Powiększenie startowe 2.0, musiałem sobie tam ostrość jeszcze dopasować. Dystans, jak widzieliście wcześniej, 90 metrów, więc powiem Wam, że widać fajną różnicę, jakbyście mogli zobaczyć. Przede wszystkim widać różnicę w polu widzenia. W tym pardzie widać szerzej, co mi osobiście jako w spoterze bardzo, bardzo pasuje. Natomiast tutaj już przy celowniku aż tak duże pole widzenia nie jest potrzebne. Zawsze jest dobre, ale lepsze jest po prostu wtedy, kiedy to pole jest większe, ale tu tragedii nie ma. Tutaj mamy fajne, płynne powiększenie. To jest właśnie plus tego termo, że możemy sobie płynnie powiększać. W każdym pulsarze, czy to będzie C50, czy to będzie Termion, można sobie naprawdę regulację powiększenia robić bardzo, bardzo, bardzo płynnie. W niektórych modelach innych marek jest skokowo. Tutaj widzicie, jak no naprawdę to jest dystans 100 metrów, czyli mniej więcej tak jak w nocy strzelamy, powiększenie razy 2. Zresztą widać, robi robotę no niezłą. Muszę Wam powiedzieć, że no jestem pod wrażeniem, tak? Jakość obrazu, praktycznie nagrywam to po to, żebyście widzieli, jak to wygląda w terenie, a nie nagrywać tam jakieś samochody, czy po prostu ludzi. To jest w trakcie polowania nagrywane. Tutaj mamy dystans, specjalnie Wam to nagrywam, to jest nagrywane pardem. Dystans do tych jeleni jest 400, znaczy około 500 metrów, bo jest 460 metrów do tych drzew. One idą za tymi drzewami, więc zobaczcie na pół kilometra, jak widać. Tutaj mamy kolejne jelenie, też nagrywane. To są dwie łanie. Zaraz zobaczycie dystans. To jest ponad 300 metrów. Do tego drzewa jest 270. Tutaj mamy, one stoją za tym drzewem jeszcze, czyli 320-330 metrów. Ten dalmierz to jest świetna sprawa, naprawdę. Z lewej strony tutaj nagrałem Wam sarnę. I też zobaczcie. 236 metrów, wszystko widać, co to jest, tak? Że jest to jeleniowate, że nie jest to dzik. Naprawdę jakość jest, ja jestem pod wrażeniem. Jakość jest naprawdę fajna. Tutaj mamy jelenie byki. Zaraz zobaczycie, że to byki i zobaczycie dystans. Bo nie mogłem tu odbić, po prostu było to naprawdę daleko. I musiałem odbić do tego drzewa z lewej strony. Zaraz zobaczycie sami.
ale dystans, który jest tutaj, no to jest ponad 700 metrów. Zaraz, to już złapało, także zaraz zobaczycie. 714 metrów do tego drzewa, a one są jeszcze za tym drzewem. Więc tutaj widać ewidentnie i zaraz zobaczycie, że rzeczywiście są to jelenie i rzeczywiście są to byki. Jeżeli na ponad 700 metrów widać wieniec, oczywiście wieniec jest w cypule. O, teraz można sobie zerknąć. No to już chyba wszystko wiadomo. Tutaj jeszcze mamy jedno jelenie, łania, ciele i zeszłoroczna łania albo przychówek. 220-230 metrów. Zobaczcie, jak naprawdę w tym dobrze widać. Ja jestem, jeszcze raz Wam powiem, naprawdę pod wrażeniem. I udało się namierzyć dziki. I tutaj widać przede wszystkim przewagę termo nad nokto. 170 metrów są dziki w pszenicy, a na buraki nie chciały wyjść. Naprawdę były 3. Trochę Wam na szybko powiem, że podchód był bardzo wymagający, ale zobaczycie, na jaką odległość udało nam się te dziki podejść. Nie sztuką jest strzelić, tylko sztuką jest strzelić odpowiedniego dzika, co zobaczycie w dalszej części materiału. I tu zaczęliśmy podchód. 180 metrów do tych dzików, mniej więcej 170-180 zmierzone. Zaraz zobaczycie obraz z termiona. No i tutaj te same dziki, tylko już sobie wrzuciłem termiona. W sumie były 3, ale powiem Wam, że naprawdę uwielbiam takie polowania, ponieważ trzeba było je wypracować na bardzo, bardzo blisko. No i udało się. Jako ciekawostkę Wam powiem, zapraszam Was oczywiście na zawody strzeleckie Delty, które już w najbliższy weekend, zaraz plakat Wam się ukazuje, więc bardzo serdecznie zapraszam w imieniu całego zespołu Delty. Więcej informacji macie w raporcie, który się ukazał w ostatnią niedzielę. No i tutaj zaczął się już podchód, zacząłem te dziki podchodzić. Dystans około 50 metrów. No i później tylko ten dystans malał. Natomiast tak tutaj było ciężko, słuchajcie, bo no, trzeba tego dzika rozpoznać, a na 100% były tam warklaki, bo je słyszałem. Jak już podejdziecie tak blisko dziki, to później po prostu słychać. Te dziki były 3. Mi się w jednym momencie chyba tylko udało nagrać 3 całą, dlatego że 3 duże, tak? Bo małych nie wiem ile było. Natomiast samo podejście ich wymagało przede wszystkim takiego trochę sprytu, bo trzeba było najpierw ocenić dzika, a nie ocenić go w żaden inny sposób jak w ścieżce technologicznej. Więc one się przesuwały raz w prawo, raz w lewo. No i tutaj już przy ścieżce tego dzika już zobaczycie, jak go nagrywałem, już podszedłem je naprawdę blisko. No i nie mogłem go rozpoznać, bo widziałem tylko jakby część grzbietową. Natomiast stał przy samej ścieżce, ten był obok mnie też bliziutko. To było wszystko tak do 30 metrów one były. Natomiast problem był taki, że musiałem poczekać, aż na ścieżkę wyjdzie. O strzale nie było mowy, bo widzicie, że jest na wzniesieniu, na szczycie, więc nie było jak strzelić. No ale ten dzik sobie spokojnie żerował, chodził. Słychać wszystko, jak ciamkają. No i cały czas gdzieś były te małe dziki. Ale małe się trzymały bardziej z prawej strony. Ten się trzymał troszkę z boku, a te małe były zdecydowanie przy tamtych 2 dzikach. Gdzieś tutaj były małe dziki. No i teraz niestety pozostało nic innego jak tylko czekać, aż wyjdzie na ścieżkę technologiczną i jeszcze, żeby stał i poczekał. No możecie go oglądać przez spotter, a możecie go oglądać również przez celownik. No ja już później zmieniłem po prostu spotter. Zaraz zobaczycie. Tu jeszcze jest chyba z 2-3 kroki postawiłem, żeby podejść bliżej. Więc znowu 25 metrów dookoła. To wszystko oscylowało chyba najbliżej, co mi się udało podejść, to było 24 metry. A tak to wszystko w granicach 30 metrów. I tak się mijaliśmy w tych ścieżkach technologicznych. Raz one w prawo, to ja za nimi w prawo. A nie mogłem też złamać linii wiatru, bo wiatr był od nich. Jakbym przeszedł za bardzo do przodu, to by dostały wiatru i byłoby po wszystkim. A tak to trzymaliśmy sobie dystans i tutaj dalej nagranie z parda.
tych samych dzików, tylko przełączyłem na kolor biały. Jak to trzymaliśmy sobie dystans te bezpieczne 30-35 metrów, no i grzecznie czekaliśmy, aż dzik wyjdzie nam na ścieżkę i pokaże, co ma pod brzuchem. I to już chyba w tym momencie one się zaczęły zbliżać. O, już były coraz... one cały czas wokół mnie chodziły. Znaczy nie tyle za mną, co głównie przede mną, a ja ścieżką poprzeczną poruszałem się prawo-lewo, żeby sobie tych dzików nie spłoszyć. Więc one... O, i tutaj już mamy dzika, którego zacząłem sobie nagrywać. Do niego było około chyba 30 metrów. Musiałem sobie ostrość dojechać i zobaczycie. O strzelaniu tu wiadomo, że nie ma mowy, no bo tego kulochwytu nie ma. On jest jakby na szczycie wzniesienia, ale sobie zieloną pszeniczkę zajada. Czekałem właśnie na tą ścieżkę, żeby wyszedł z prawej strony. No i tak się też stało. Ale już mówię, jak wyjdzie, to bynajmniej może pójdzie tą ścieżką w moją stronę. Zejdzie ze wzniesienia, będzie kulochwyt. Jak będzie to dzik do strzału, no to go strzelimy. A jak będzie to dzik nie do strzału, to go po prostu strzelać nie będziemy. I to wszystko nie trwało, słuchajcie, 2 minuty czy 3, tylko ja te dziki podchodziłem ponad godzinę. Bo od momentu, kiedy je zlokalizowałem, do momentu strzału trwało to chyba godzinę 10 czy godzinę 15 i cały czas słyszałem żerujące dziki, no i te małe, które gdzieś tam przy tej swojej mamusi urzędowały, ale widzieć ich, no nie jesteście w stanie zobaczyć w zbożu tak wysokim jak to, zobaczyć, czy to jest dzik męski, czy to jest dzik żeński. To głównie na słuch się wtedy już poluje. Jeżeli jest słychać te małe, a słychać je, zawsze one sobie gadają między sobą, jest taki większy szum, no to wtedy trzeba odpuścić strzał. A ten mnie tu brał na przetrzymanie, powiem Wam tak długo, że i cały czas to wszystko jest, no tak jak widzieliście, 30 metrów. I tutaj też widać tą przewagę termowizji nad noktowizją. W momencie, kiedy widzicie dzika w zbożu, mając termowizję, lokalizujecie go od razu, lokalizujecie go z miejsca, widać kawałek grzbietu, kawałek słuchu, od razu widzicie, gdzie on jest. W noktowizorze, zanim się go złapie, ten laser się, iluminator rozbija o trawę, rozbija się o zboże. No nie jest to takie łatwe. Aczkolwiek jak już namierzycie, to na pewno jest łatwiej rozpoznać dzika męskiego od żeńskiego, nawet po linii grzbietowej, po ilości sukni, ponieważ lochy zawsze noszą suknię zimową dłużej, bo są w okresie laktacji. Łatwiej jest rozpoznać takiego dzika. Natomiast w termo, zaraz zobaczycie sami, że też było to możliwe. Nie było tu problemu, żeby zobaczyć, czy ten akurat, którego widzicie na ekranie, jest męski czy żeński. O, i tu już się skierował w naszą stronę, na ścieżkę, ale w dalszym ciągu kulochwytu 0. Zwróćcie uwagę, że to jest nagrywane z celownika, który jest oparty w pastorale. Stabilność pastorału Blazera jest po prostu niewyobrażalna. Tutaj sobie można... popatrzcie. O, i tu jeszcze mi nie wyszedł tak, jak powinien. Idzie w moją stronę, ale dalej nie widziałem, co on ma pod brzuchem. I teraz patrzcie na to. Pyk, był pitolek, ale kulochwytu nie było. No i dziki przeszły dalej w prawo i tak sobie chodziły. Ja je nagrywałem, znowu kulochwytu nie ma, pszenica, dzik niebo, więc nie było możliwości znów oddania strzału. Teraz już się wymieszały, więc nie wiedziałem, który jest który. Natomiast był tam taki jeden moment, że udało mi się zobaczyć w spoterze, że ten dzik, którego później się zdecydowałem strzelić, no to jest właśnie dzik dobry do odstrzału. I zaraz tutaj zobaczycie,
jak to wyglądało fajnie, bo akurat jeden został na górze, a ten drugi zaczął schodzić powolutku w dół. I tutaj to przede wszystkim widać po prostu myśliwską cierpliwość. Bez biegania, bez jakiegoś zbędnego chodzenia, dużo słuchania, obserwacji. O, i ten już tutaj odbił. On przeszedł przez ścieżkę i ja go zobaczyłem w spoterze, tylko tam akurat nagranie miałem nie włączone. Ten drugi nie wiem, bo skupiłem się na tym pierwszym. Ten drugi, czy to był dzik do strzelenia, nie mam zielonego pojęcia, ale ten, który idzie pierwszy z prawej strony, to 100% był dzik męski, czyli raczej to był ten, którego widzieliście wcześniej. No już tutaj sobie spokojnie czekałem, bo już widzicie, zaczął się robić kulochwyt, zaczęły one coraz niżej schodzić z tego wzniesienia i już było całkiem obiecująco. I on sobie powolutku, powoli, jeden odszedł bardziej do przodu, o tam chyba było widać tego trzeciego, widać go tam przez chwilkę. On był zdecydowanie najmniejszy, natomiast cała ten z prawej strony, ten powolutku się zbliżał w odpowiednie miejsce. Z lewej chwościk do góry podniesiony, a ja sobie tutaj, o, widać 3, widzicie? W jednym momencie udało się nagrać 3, tylko dzięki termu było wiadomo, że są 3. Ocenę sprzętu Termiona i Parda zostawiam Wam. To jest, musicie ocenić sami. Po to tak, te nagrania są tak długie z tych urządzeń, żebyście mogli, że tak powiem, się wypowiedzieć po swojemu, tak? Bardzo chętnie poczytam komentarze Wasze. Te dwa żerują tutaj, a ten tu cały czas idzie w dobrą stronę. Ja już wiedziałem, byłem pewny, że jak to wyjdzie, ten dzik, no to, że to będzie dzik dobry do strzelenia. Już tu czekałem w ścieżce, już był niedaleko i zaraz zobaczycie, już powolutku się zbliżał. Fajnie, bo jeszcze odbił, jeszcze był tak z tym kulochwytem, tutaj nie było takiej możliwości, żeby tutaj strzelać, ale jak zejdzie, mówię, tutaj na dół, już będzie w niecce, to sobie damy radę. No i zszedł. Ja już go miałem namierzonego, on sobie tutaj, to było, słuchajcie, ten strzał był na 24 metry, od razu Wam mogę powiedzieć. Widzicie powiększenie 2,1, dzik już na ścieżce sobie stoi. Ja już go miałem ocenionego, jak przechodził przez tą z lewej strony ścieżkę. Kulochwyt już był piękny, więc można było spokojnie oddać strzał. I tym sposobem narobiliśmy sobie roboty. No i jak widzieliście, udało się upolować dzika. Cały ten podchód to trwał długo, godzinę. Dystans mierzyłem Wam. Mogliście sobie ocenić jakość sprzętu. Ja to jestem pod wrażeniem zarówno Termiona, zresztą Termiona znam, więc tu nie ma złego słowa, nie można powiedzieć. Natomiast ten nowy Pard robi robotę straszną. No udało się podejść te dziki. Wybierałem, w końcu wybrałem. Zaraz Wam pokażę, sami ocenicie, czy dobrze. I widzimy się przy naszym dziku, także przebijemy się przez rów i idziemy do dzika. Światło tylko włączę i możemy iść. Dzik sobie leży w ścieżce technologicznej. Przelatek. Staniemy sobie z tej strony. Przelatek, czekajcie, bo to się cień robi od daszku. Muszę drugą lampkę wyciągnąć. To tak. O. Przelatek męski. Zresztą widać. Wybierany, aż w końcu się udało wybrać. Czekajcie, przełączę się na tryb nocny. Wyłączę to światło.
O. To się tak nie da. Dalej się świeci. O. Także jak widzieliście, podchód długo trwał. Będę składał ten materiał. Będę podkładał głos oczywiście pod obraz termo. Zobaczycie sami. Nie jest sztuką strzelić dzika. Sztuką jest je podejść na 30 metrów, albo nawet tam w pewnym momencie chyba było 26 czy 27 metrów i wybrać odpowiedniego i oddać skuteczny strzał. No i się udało. Także zmieniałem ścieżki technologiczne kilka razy. Poprzeczne, cofałem się, wracałem, one przechodziły i w końcu się udało strzelić dzika. Teraz się biorę do roboty. Zrobimy ładną fotkę. No i zajrzymy na jeszcze... co ciekawe, tu są obok buraki. Słuchajcie, tu są do buraków. One nie były na burakach. One były na pszenicy. A na burakach nie... No na buraki nie chciały wyjść. Biorę się do pracy i skoczę na jeszcze jedno pole, zobaczyć, czy tam dalej nie ma innych dzików. Ale też pojadę na buraki. Ale kurde, powiem wam, że na tych burakach byłoby zupełnie lepiej. Ale tak to dzięki temu fajny podchód, tak jak kiedyś. Lubię tak podchodzić dziki. Dobra, kończymy i idę po wypatroszę dzika, zapakuję i lecimy dalej. Jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem. Ten dzik jest strzelony na polu, którego po drugiej stronie tego pola, dosłownie na tym samym polu stoją nasze chłodnie. Więc od do chłodni mam jakieś, może 500 metrów, 600. Także wszystko pod nosem. Biorę się do pracy. Na sam koniec pokażę wam jeszcze ujęcie z parda, ponieważ tutaj też można zobaczyć jakość, po przełączaniu trochę kolorów, ale był tutaj rogacz, zaraz zobaczycie dystans i normalnie widać parostki u rogacza. W termo jest to efekt naprawdę pozytywny. Ja byłem bardzo mile zaskoczony tym nowym pardem, przede wszystkim z dalmierzem, który ma i jakością obrazu. Tutaj nie ma jakiegoś zawrotnego dystansu, bo to jest 70 metrów, ale jak się przyjrzycie, to widać parostki. Mało tego, pamiętajcie, że patrząc bezpośrednio w urządzenie, ten obraz jest jeszcze lepszy niż oglądacie go na swoich odbiornikach. Zostawiam was z tym nagraniem rogacza już do samego końca. Ja wam mówię daszbur. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że dajcie mi znać koniecznie, jak ten test wyszedł, jak to polowanie wyszło, czy odcinek długi, tak? Długi, bo jak to montuję, to widzę, że już jest 54 minuty, ale wydaje mi się, że jest ok. Także jak wam się podoba, to będziemy robić takich testów więcej. Każda nowość, która wyjdzie, wrzucimy na warsztat. Do zobaczenia i daszbur.